Witam o poranku. Na giełdach szok w stylu 1987 roku, czy krach z 1987 się powtórzy? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w darmowych FX Invest Cavsach, które odbędą się 24-25 marca, czyli już za 2 tygodnie w Krakowie. Jak ktoś chce się ze mną spotkać, to zachęcam. Zaczynamy. Na giełdach szok w stylu z 1987 roku, czy krach z 1987 się powtórzy. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jaka jest gigantyczna zmiana na amerykańskich obligacjach dwuletnich i inwestorom od razu rzuciło się w oczy, że skala porównawcza tego, co się teraz dzieje, sięga 1987 roku, kiedy mieliśmy do czynienia także z bardzo gwałtownym załamaniem indeksów giełdowych, bardzo silnym spadkiem, który przybrał formę krachu i inwestorzy zastanawiają się, czy czasem nie będziemy świadkami bardzo podobnych zachowań właśnie teraz. Dlatego też prześledźmy te wykresy, które nam będą mogły zasugerować, czy faktycznie historia może się powtórzyć. Głównym tematem, który w tym wpisie będzie poruszany, to jest zachowanie amerykańskich obligacji, ale przede wszystkim amerykańskich obligacji dwuletnich, które są teraz dla inwestorów bardzo szczególnie istotne, także z powodu ścisłej korelacji między zachowaniem tych papierów a zachowaniem amerykańskiego dolara. Ale wróćmy jeszcze do 1987 roku. Zobaczmy, jaka jest charakterystyka wtedy impulsu na giełdach papierów wartościowych. Mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtownym spadkiem, później Fed zaczął interweniować, no i mieliśmy miesiąc konsolidacji bez pogłębienia tendencji spadkowej, aż rozpoczęła się następna faza hossy. Ostatnio moim zdaniem taka charakterystyka impulsu miała miejsce w 2020 roku, ale być może część inwestorów będzie wierzyła, że teraz też się powtórzy taki scenariusz. Jeżeli zobaczymy, jaka jest płynność dla sektora dla sektora finansowego, dla amerykańskich dolarów, to widzimy, że jakoś nie ma jeszcze gwałtownego zapotrzebowania na amerykańskie dolary. Jesteśmy bardzo daleko jakichś poziomów nawet alarmowych. To jest bardzo dobra wiadomość. Financial condition dla amerykańskich spółek jest także na poziomach, które nie generują negatywnych nastrojów, natomiast widać oczywiście zmiany, to jest pewnego rodzaju informacja, na którą warto zwrócić uwagę, ale to, co może uspokoić dzisiaj inwestorów, co może doprowadzić do tego, że piątkowa przecena będzie tylko chwilowa, jest to, że tutaj deponenci tego banku, który upada, SVB, zaczynają mieć dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ tutaj ewidentnie widać, że depozyty będą uruchomione i tutaj klienci nie stracą tego, co powierzyli bankowi. I to jest dobra informacja, która będzie stabilizować sytuację i być może sprawi, że nie będziemy mieć kontynuacji wyprzedaży o charakterystyce takiej, która miała miejsce w ostatni piątek. Obserwujemy także, że rośnie ryzyko zarażenia tego, co się dzieje, co się wydarzyło w banku SVB dla innych banków w Stanach Zjednoczonych i jak widzimy, ryzyko banków zaczyna być monitorowane przez rynek finansowy, ale przede wszystkim chodzi o te mniejsze banki regionalne, na które inwestorzy dzisiaj o poranku zwracają coraz większą uwagę. Które banki są najbardziej na celowniku? Następna lista pokazuje te instytucje, których CDS-y są najwyżej notowane, czyli ubezpieczenia na wypadek bankructwa. I warto sobie tutaj wyszczególnić i w następnych dniach, być może godzinach, obserwować, jak będą się zachowywały wykresy cen akcji poszczególnych instrumentów, które są tutaj, tych banków, które są wyszczególnione. Także rynek będzie dzisiaj patrzył na banki regionalne w Stanach Zjednoczonych. Natomiast obserwuje także rynek
coraz większą odporność europejskich banków względem tych ze Stanów Zjednoczonych i to jest dobra informacja dla Europy. Natomiast globalny wskaźnik pokazujący zachowanie cen banków sygnalizuje, że mamy do czynienia z negatywnym nastrojem i wpływem i banki teraz są tym ogniwem, które sprawia, że indeksy giełdowe najmocniej tracą, a w sytuacjach odbić wzrostowych impulsów powodują, że te odbicia nie są aż tak bardzo dynamiczne. No i wróćmy teraz do tych amerykańskich obligacji dwuletnich, które są według rynku szczególnie interesujące. Widzimy, jaka jest gigantyczna fala spadku rentowności, czyli wzrostu cen tych amerykańskich papierów. Jest to oczywiście powiązane z tym, że inwestorzy oddalają perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. Natomiast widzimy, że także na wykresach tygodniowych powstają formacje, które sygnalizują możliwość wystąpienia następnej fali korekty, bądź też odwrócenia nawet tendencji wzrostowej na spadkową na rentownościach tych amerykańskich papierów. To byłaby dobra wiadomość dla rynków ryzyka. A amerykańskie papiery 10-letnie powielają to, co się dzieje. Bardzo silne mamy spadki rentowności, czyli wzrosty cen. To jest dobra wiadomość. Jeżeli zobaczymy, jak bardzo rusza się inwersja krzywej dochodowości, to w tym wypadku jakoś nie widać jakichś gwałtownych, mocnych zmian, dlatego też z tego frontu nie płyną nam jakieś nowe sygnały. Natomiast widzimy na krzywej dochodowości, jak bardzo ona opadła na przestrzeni ostatniego tygodnia, czyli oddalają się perspektywy co do przyszłej podwyżki stóp procentowych, a przybliżają się perspektywy na obniżki stóp procentowych w drugiej połowie tego roku i ten następny wykres to bardzo ładnie pokazuje, jak w grze zaczyna być nawet 50 punktów obniżek stóp procentowych do końca 2023 roku i prawdopodobnie te wnioski będą także generowały implikacje dla polskiego rynku przyszłych stóp procentowych, gdzie także pojawią się głosy o tym, że należy obniżać stopy procentowe już w drugiej połowie 2023 roku. I moim zdaniem najciekawsze zmiany są na implikowanej stopie procentowej. Drodzy Państwo, zobaczmy, implikowana stopa procentowa na przestrzeni ostatniego tygodnia spadła aż o 60 punktów bazowych. Bardzo gigantyczny mamy spadek tej implikowanej stopy procentowej, także nawet nie wiadomo, nie jest pewne, czy będziemy mieć za tydzień 22 marca podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Także w grze jest co prawda jedna, być może nawet dwie podwyżki stóp procentowych, jak pokazuje rynek do czerwca, natomiast nie wiadomo, czy ona nastąpi teraz w marcu. Także takie gwałtowne oddalenie perspektywy dalszych podwyżek stóp procentowych moim zdaniem ma bardzo duże reperkusje na rynku walutowym, o czym będzie za chwilę. Natomiast myślę, że na te zmiany warto zwrócić uwagę. I oczywiście gigantyczne spadki rentowności amerykańskich obligacji pociągają za sobą osłabienie amerykańskiego dolara. Widać bardzo wyraźnie, jak oddala się perspektywa dalszego umocnienia amerykańskiej waluty, jak przybliża się szansa na osłabienie amerykańskiej waluty, a jeżeli tak jest, to oczywiście głównym beneficjentem będą rynki ryzyka. Rynek na przykład polskich aktywów, rynek surowcowy, rynek kryptowalut, oczywiście rynek indeksów giełdowych. Na tym będziemy się koncentrować, jeżeli dzisiaj podczas sesji będziemy obserwować cały czas osłabienie amerykańskiej waluty i tutaj Bloomberg sygnalizuje nam, że mamy do czynienia z odbiciem od średniej stusesyjnej, czyli mniej więcej od średniej półrocznej na wykresie dziennym na dolar indeksie. Sam euro-dolar, wracając na poziom 1,07, sygnalizuje nam właśnie ochotę na powrót do tendencji wzrostowej. A co jest ciekawe, Nomura dzisiaj wygenerował raport, w którym mówi, że na koniec tego półrocza spodziewa się kursu w rejonie 1,11 i spodziewa się dalszego osłabienia amerykańskiego dolara w kolejnych miesiącach i to ma być sygnał ku temu, że rynek ma nastawiać się na dalszą deprecjację amerykańskiego dolara i na umocnienie rynków emerging markets. To według banku będzie scenariusz, który będzie pisany w kolejnych miesiącach na rynkach finansowych. Dolar jen także odbija od swoich ważnych oporów, w tym wypadku średniej dwusecesyjnej. Jestem pod wrażeniem, jak ona ładnie zaczyna funkcjonować
I oczywiście Bitcoin. Bitcoin, który także jest powiązany z kłopotami tego banku, który upada w Stanach Zjednoczonych, Silicon Valley Bank. Jak widzimy, weekend przyniósł nam lukę wzrostową, ochotę na dalsze wzrosty, bardzo dynamiczne odbicie. Jak widzimy, odbicie nie bierze się znikąd, ponieważ mamy odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Czyli poziom $20,000 pięknie zaczyna funkcjonować, a jak wiemy, oporem są teraz okolice $25,000, gdzie mamy średnią 200-sesyjną, ale w interwale tygodniowym. Więc jeżeli popyt na ryzyko się faktycznie pojawi, dzisiejsza sesja nie będzie przynosiła nam spadków indeksów giełdowych i wyprzedaży ryzyka, to być może Bitcoin będzie wkrótce próbował atakować ten opór $25,000. Więc dla rynku wydarzenia ostatnich dni sygnalizują mocne wsparcie w rejonie $20,000 i opór w rejonie $25,000. I oczywiście będziemy oczekiwać na to, w którą stronę dojdzie do wybicia. W tym kierunku będzie się pozycjonowała zdecydowana większość inwestorów. A jak się pozycjonowali w poprzednim tygodniu? Jak widzimy, praktycznie wszędzie były dodawane nowe netto krótkie pozycje, z wyjątkiem euro i z wyjątkiem jena japońskiego. Troszeczkę jeszcze Nowej Zelandii, ale przede wszystkim długa netto pozycja była przez dużych graczy dodawana do euro, czyli był kupowany euro-dolar, było nastawienie na dalsze wzrosty euro-dolara i to jest bardzo ciekawa konstatacja z ostatnich dni z pozycjonowania się dużych graczy na rynku. Wydarzenia oczywiście podniosły wskaźnik VIX, czyli tak zwany wskaźnik strachu, który, jak widzimy, zalicza największy ruch od maja, od drugiego kwartału poprzedniego roku. To naprawdę pokazuje, że ten strach na Wall Street faktycznie zagościł, ale dzisiaj widzimy, że o poranku futures na indeks Standard & Poor's wraca nad poziom 3900 punktów, czyli ta średnia 200-sesyjna także na indeksie Standard & Poor's w rejonie 3900 punktów cały czas funkcjonuje, więc być może będziemy świadkami jeszcze nawrotu optymizmu w taki sposób, że z technicznego punktu widzenia sygnały prowzrostowe będą utrzymane. Zdecydowanie bardziej optymistycznie jest w Europie. Naprawdę indeks DAX ma gigantyczne problemy, żeby pokonać najbliższe wsparcie w rejonie 15 300 punktów, a to jest moim zdaniem zaproszenie do następnej fali wzrostowej, a sam indeks Eurostoxx 50 sygnalizuje nam także, że wsparcie w rejonie 4200 punktów coraz bardziej rośnie na znaczeniu i wygląda na to, że nie zostanie one pokonane w najbliższych dniach. Na rynku surowcowym to, co się dzieje na euro-dolarze, powinno się przenieść na falę optymizmu. W tym wypadku obserwujemy na razie subindeks metali przemysłowych, który wyraźnie spada, jest na poziomach najniższych od listopada, ale sama cena złota zaczyna zbliżać się nawet do poziomu $1900. Świeca tygodniowa z poprzedniego tygodnia faworyzuje scenariusze prowzrostowe, potwierdziła wsparcie w rejonie $1800 i naprawdę tutaj moim zdaniem rynek złota ma tendencję i ochotę do tego, żeby wyjść na poziom $1900, rozpoczynając próbę wzrostu w rejon 1950, czyli tych ostatnich maksimów, które były ustanowione na początku tego roku. Jeżeli do tego dojdzie powrót na poziom $9000 na cenie miedzi, to moim zdaniem optymizm będzie jeszcze bardziej uzasadniony i będzie płynął z rynku surowcowego. Plus oczywiście obserwujemy konsekwencje zachowania amerykańskiego dolara na rynku krajowej waluty. Złoty się umacnia względem euro, złoty umacnia się względem amerykańskiego dolara, więc moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że obserwujemy właśnie napływ kapitału w pierwszej kolejności do polskich obligacji, które jeżeli w tym tygodniu złamią poziom 6% i to na fali dyskontowania inflacji, bo w tym tygodniu będziemy dyskontować inflację w naszym kraju, to będzie to jednoznaczny sygnał, że inwestorzy grają na procesy dezinflacyjne, grają na spadek rentowności, na następną falę hossy, falę wzrostową na rynku polskich obligacji i oczywiście sygnały płynące ze złotego będą wspierały także polską giełdę, która moim zdaniem ma szansę na to, żeby obronić jednak poziom 1800 punktów,
rozpocząć grę na jakąś formację podwójne dno z potencjałem ku temu, żeby po przekroczeniu ostatnich maksimów rozpocząć wspinaczkę w okolice ostatnich maksimów średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym oraz do psychologicznego poziomu 2000 punktów. Myślę, że to jest scenariusz bazowy, a zachowanie euro-dolara temu zdecydowanie sprzyja, więc jestem optymistą cały czas, jeżeli chodzi o polskie aktywa. Myślę, że złe dane są już uwzględnione dawno w cenach. Teraz liczy się przyszłość, a perspektywy obniżek stóp procentowych, bo one także pojawią się dla polskich aktywów, będą jednoznacznie sprzyjały temu, żeby w pierwszej kolejności obserwować faktycznie następną falę hossy na polskich obligacjach, a później także na warszawskiej giełdzie. Także zobaczymy, czy na giełdach będzie szok w stylu z 1987 roku i być może ten krach z 1987 właśnie trwa na naszych oczach, tylko jest bardzo, ale to bardzo ograniczony w czasie z powodu dynamicznej akcji wsparcia ze strony instytucji, które nadzorują rynek finansowy. Jeszcze raz przypomnę ten wykres, który pokazuje notatkę dotyczącą tego, jak teraz klienci są zabezpieczeni i nie muszą się martwić o swoje depozyty w banku SVB, czyli Silicon Valley Bank, który upada, który ma gigantyczne problemy, który zaczyna poprzez efekt zarażenia działać na cały sektor bankowy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na obligacjach, a nawet na surowcach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam oczywiście także do tego, żeby wziąć udział w kolejnej edycji Invest CAFS w Krakowie 24-25 marca. Ja tam będę osobiście. Jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać, pogadać, poznać się, to zapraszam do tego, żeby mnie znaleźć i żeby wymienić parę słów. Impreza jest darmowa, link w opisie dotyczący tego, jak zdobyć bilety, żeby się na tej imprezie pojawić. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków jeszcze raz i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.